Witam w kolejnym odcinku podcastu Estate FM w siedzibie firmy EPP. Naprzeciwko mnie siedzi Agata Sekuła, członkini zarządu firmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno pozyskaliście rekordowe finansowanie dla 4 swoich projektów. Jak długo trwał ten proces i na co podczas due diligence zwracały uwagę banki kredytujące? Faktycznie niedawno udało nam się zrefinansować nasze nieruchomości z tak zwanego portfela Core, czyli King Cross Marcelin, Galaxy Outlet w Szczecinie i Pasaż Grunwaldzki. Refinansowanie to była kwota prawie 324 miliony euro. Tego refinansowania oczywiście udzieliło konsorcjum banków. Taki poziom finansowania to wiadomo, że nie jeden bank, czyli to był Santander, Erste i Helaba. Sam proces trwał parę miesięcy, był troszkę przedłużony ze względu na różne kwestie geopolityczne, które się wydarzyły w międzyczasie, czyli konflikt w Iranie. Natomiast co do tego, na co zwracały uwagę banki, to oczywiście tradycyjnie poziom wynajęcia, stabilność przepływów, poziom przychodów, zdolność portfela do obsługi zadłużenia, stan techniczny, kwestie wydatków kapeksowych planowanych i faktycznie wydatkowanych, ale oczywiście to, o czym wszyscy mówimy coraz częściej i głośniej, czyli wszelkiego rodzaju kwestie ESG i także efektywność energetyczna tych obiektów. Akurat w przypadku King Cross Marcelin przeprowadziliśmy niedawno dużą modernizację, także jesteśmy z niej bardzo dumni, bo to jest obiekt, który też już ma swoje lata. To też procentuje tym, że banki potem są zadowolone z tego typu obiektów. W tej informacji prasowej o refinansowaniu pojawiło się stwierdzenie, że to kolejna transakcja bez amortyzacji kapitału, która konsekwentnie przybliża EPP do modelu operacyjnego REIT-ów. Czy można przez to rozumieć, że znaleźliście sposób na brak polskich regulacji w sprawie REIT-ów, czyli stworzyliście własne? Nie znaleźliśmy sposobu sensu stricto. Cały czas wierzymy w to, że kiedyś te struktury będą w Polsce prawnie dopuszczalne i że takie struktury będą możliwe. Obserwując też chociażby naszych sąsiadów, czy też inne kraje Europy Zachodniej i nie tylko, no widzimy, jak bardzo ta struktura się sprawdza, zarówno dla inwestorów i to również tych inwestorów indywidualnych, którzy w żaden inny sposób nie byli w stanie zainwestować w nieruchomości komercyjne ze względu na ich wartość, ale też się doskonale sprawdza dla samych nieruchomości. Rzeczywiście ten model, który korzysta z rozwiązań sprawdzonych przez REIT-y, pozwala na takie właśnie efektywne zarządzanie ze względu na brak amortyzacji kredytu, pozwala na lepsze wykorzystanie środków, na reinwestowanie tych środków w nieruchomości, w ich modernizację, usprawnienia, w dostosowywanie do tej nowej rzeczywistości energetycznej, czy wszelkiego rodzaju szeroko rozumianych kwestii ESG, czy przygotowywaniu się do taksonomii. Wspomniałeś, że macie w portfelu m.in. King Cross Marcelin, który nie jest najmłodszym już obiektem. Macie też sporo takich dinozaurów z tej kolekcji. Jakie są główne wyzwania, jeśli chodzi o zarządzanie takim portfelem? No tak, to ja też do tych dinozaurów się tego rynku zaliczam. No wydaje mi się, że to tak jak z ludźmi, tak i z nieruchomościami, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli chodzi o kwestię wieku, no to w przypadku ludzi to jest doświadczenie, a w przypadku nieruchomości to jest przede wszystkim ta wieloletnia obecność na rynku, wieloletnia obecność w świadomości klientów, no i to, co jest absolutnie bezkonkurencyjne, czyli lokalizacja. Te nieruchomości, które były budowane jako pierwsze przed wielu, wielu laty, czyli tak jak nasz portfel M1, mają po prostu wspaniałe lokalizacje. I tak samo jak w przypadku ludzi, no tak jak chcemy być atrakcyjni w każdym wieku, taki dbamy o to, żeby te nieruchomości były atrakcyjne. Co rozumiemy przez tą atrakcyjność? No to przede wszystkim dbałość o to, żeby mieć jak najlepszą ofertę, jak najbardziej różnorodną, jak najbardziej dostosowaną do zmieniającego się świata. I tak jak w przypadku biur, fajnie jest wynająć biuro i potem mieć parę lat spokoju. W przypadku retailu cały czas musimy nad tym pracować. Jakby w retailu, jak się nie idzie do przodu, to się nie stoi w miejscu, tylko się cofa. Dlatego, jeżeli chodzi o ofertę, no to ta oferta musi być dopasowana do potrzeb i do zamożności danego catchmentu. To jest prawda stara jak świat, zawsze o tym mówiliśmy. Natomiast to, co się zmieniło, to jest to, że te catchmenty przestały być monolityczne. I w tym samym catchmencie mieszkają ludzie o bardzo różnym światopoglądzie, różnym stylu życia, różnym wieku, różnej zamożności, różnych potrzebach. W związku z czym trzeba tak dopasować tą ofertę, żeby oni wszyscy mogli z tego centrum skorzystać. Paradoksalnie to, co przez lata ta grupa, która była dominująca, czyli rodziny z dziećmi, paradoksalnie, mimo tego, że nadal jest grupą ważną, no to przestaje być tą najważniejszą ze względu na zmiany demograficzne. I to, co z niedowierzaniem wielu graczy na rynku konstatuje, teraz nagle grupa, która przez lata była
została kompletnie ignorowana, stała się grupą najzamożniejszą, czyli seniorzy, czy też politycznie poprawnie mówiąc silversi. Obecnie są grupą, która ma najgrubszy portfel. Z drugiej strony to są ludzie, którzy są bardzo wymagający. To są ludzie, którzy nie są łaśni na żadne łatwe promocje, win and buy i tego typu kwestie. To jest klient, który jest bardzo dojrzały i klient, który ma zaspokojone swoje potrzeby, jeżeli chodzi o ilość produktów, które ma w domu. To jest klient, który w tej chwili zwraca uwagę już na zupełnie co innego. To jest klient, którego najważniejszym zasobem jest czas, którego ma coraz mniej, więc myśli o tym, jak spędzić czas, dba o swoje zdrowie, szuka rozrywki, zdecydowanie przedkłada ten model skandynawskiego hygge nad jakiś tam nieokiełznany konsumpcjonizm. Więc trzeba znaleźć taki sposób, żeby też tych klientów do tych obiektów przyciągnąć. Wracając do tego, o co zapytałeś, czyli o te obiekty, które są dinozaurami, one paradoksalnie stworzyły nam przez ostatnie 2 lata najlepszą możliwość do tego, żeby bardzo mocno nad nimi popracować i uatrakcyjnić ich ofertę. Jak wiesz, 2 lata temu przejęliśmy w zarządzanie wszystkie centra M1, to są obiekty już naprawdę z dużym bagażem doświadczeń, ale dzięki temu, że w tych obiektach mieliśmy możliwość zmniejszenia hipermarketów i zmniejszenia sklepów z elektroniką, udało nam się wprowadzić bardzo wiele nowych marek do tych obiektów. Dzięki temu naprawdę bardzo mocno uatrakcyjnić ich ofertę. Wprowadzaliśmy takie sklepy jak Half Price, Mr. DIY, Centrum Rowerowe, czy też takie centra jak Fly Park, Well Fitness, można by tutaj długo wymieniać. Natomiast jeszcze wracając do całej oferty, to co też warto sobie powiedzieć, to jest to, że centra handlowe w dalszym ciągu oczywiście opierają się o ofertę odzieżową. Z tym, że ta oferta odzieżowa w tej chwili musi być wzbogacona zarówno o taką ofertę dyskontową, o ofertę second-handową, bo coraz więcej osób też poszukuje nie tylko ze względu na ceny, ale też ze względu na dbałość o środowisko. To muszą być też marki unikalne, nie tylko sieciowe. Oczywiście oferta musi być zróżnicowana, czyli musi być zarówno ta dyskontowa, jak i ta oferta z półki premium. Co bardzo ważne, to bardzo mocno to widzimy, to cała branża beauty, której nagle, może nie tak nagle, ale w ostatnim czasie podwoiła się baza klientów ze względu na to, że mężczyźni zaczęli bardzo mocno też dbać o tą strefę życia, która przez lata była tak naprawdę praktycznie wyłącznie domeną kobiet. Więc branża beauty naprawdę przeżywa olbrzymi renesans. Co dalej? No oczywiście gastronomia. W tej chwili to już nie jest tak, jak kiedyś się myślało, że mamy fast foody i tyle. Gastronomia musi być bardzo, bardzo zróżnicowana, czyli kuchnie z całego świata, ale też gastronomia typu keto, typu wege, niskokaloryczna. No mnóstwo musi być takiej właśnie różnorodności, bo w tej chwili ludzie bardzo o to dbają. Musi być fast food, musi być slow food. Kolejna taka kategoria, którą się mocno wybija, ja bym to nazwała, że to są wszelkie sklepy związane powiedzmy z hobby. Mówimy o sklepach sportowych, czyli Centrum Rowerowe, 8APL, Sports Direct, ale też to oczywiście są sklepy DIY, księgarnie, sklepy papiernicze, pasmanteryjne, zabawki. No niestety militaria, bo niektórych hobby stały się też kwestie związane z militariami. To jest sektor, który się bardzo mocno rozwija. No i oczywiście rozrywka. Kiedyś myśleliśmy, że to jest kino, fitness, kręgielnia. To są oczywiście operatorzy, którzy też bardzo dobrze sobie radzą. Kina wróciły w dużym stylu. Niektórzy wiele lat temu już mówili, że to już będzie koniec. Każdy ma kino domowe i platformy streamingowe i nie będzie już powrotu do kin. To jest nieprawda. Kina oczywiście karmią się dużymi blockbusterami i wtedy jak są duże tytuły, to ludzie naprawdę idą do kina. Wracając do tej rozrywki, to też poza kręgielniami, fitnessami czy kinami bardzo szeroko rozumiane zajęcia kulturalne, akademie musicalowe, zajęcia sportowe, yoga, ścianki wspinaczkowe, shuffleboardy, czy też rozrywka intelektualna, quizy, gry planszowe, też rękodzielnictwo, szydełkowanie, majsterkowanie, kursy kulinarne, no czy w końcu zdrowie typu fizjoterapia, logopedzi, no i to, co jeszcze w miarę u nas nowe, czyli rozrywka oparta o virtual reality. No i w końcu, czego też coraz więcej w centrach handlowych, czyli wszelkiego rodzaju usługi medyczne i tutaj nie tylko medycyna klasyczna, ale też medycyna estetyczna. Chodzi o to, żeby one były naprawdę bardzo holistyczne, czyli żeby naprawdę można było w tych centrach handlowych spełnić, zrealizować wszystkie swoje potrzeby. I oczywiście sklep spożywczy jest ważny, ale to nie musi być już teraz hipermarket, to mogą być delikatesy, to może być supermarket. Jeżeli chodzi o elektronikę, na pewno tak, ale też to nie muszą być takie gigantyczne sklepy, z którymi mieliśmy do czynienia kiedyś. Czy sklep do it yourself musi być w każdym centrum handlowym? Dobre pytanie. Zależy, gdzie w danej okolicy tego typu sklepy się znajdują. Myślę, że to, co jest szalenie ważne, a nie powiedziałam tego wcześniej, to są wszelkiego rodzaju usługi. Ludzie przychodząc do centrów handlowych, myślę, że mają takie oczekiwanie, że będą mogli przy tej jednej wizycie zrealizować właśnie wszelkie swoje potrzeby. Zarówno
zarówno zakupowe, jak i rozrywkowe, jak i medyczne, jak i usługowe. To, co też jest dosyć istotne, to oferowanie tej rozrywki czy możliwości realizowania hobby w sposób powtarzalny, czyli żeby klienci, nasi goście mogli wracać na zajęcia jogi 2 razy w tygodniu, innego dnia w tygodniu przyjść na jakąś potańcówkę, jeszcze kolejnego dnia spotkać się z przyjaciółką na kawę, jednocześnie cały czas mając możliwość realizowania też takich i podstawowych potrzeb, i tych potrzeb takich rzadszych, typu, że chcę kupić sukienkę, bo idę na wesele, albo chcę narzeczonej kupić pierścionek. Kluczem do sukcesu jest po prostu staranie się zbudowania jak najszerszej oferty. Teraz pytanie, w którą stronę to wszystko zmierza? Czyli jak prognozujesz, które gałęzie retailu w najbliższym czasie mogą zyskać na znaczeniu? Wspomniałaś już chociażby o tej rozrywce związanej z wirtualną rzeczywistością. To jest jeden z możliwych kierunków, czy może są inne? Wszelkiego rodzaju produkty, mówiąc na razie o sklepach, gdzie jednak ważne jest doświadczenie. Czyli tam, gdzie jednak istotne jest, żeby czegoś dotknąć, żeby czegoś wypróbować. Doskonałym przykładem jest centrum rowerowe, które teraz się rozwija i proponuje w ramach swojego sklepu nie tylko olbrzymią różnorodność rowerów i akcesoriów rowerowych, ale jest też ścieżka, która ma bardzo różne podłoże, żeby się na tym rowerze przejechać i go wypróbować. Jest cały bike fitting, bike service, myjnia dla rowerów, czyli coś, czego się po prostu nie da załatwić przez internet. Wydaje mi się, że to będzie ten kierunek, czyli absolutnie rozrywka odmieniana przez wszystkie przypadki. Gastronomia, można powiedzieć, że przecież można sobie zamówić, są firmy, które dostarczają, ale idąc można się z kimś spotkać, dopiero wtedy się zdecydować, na co tak naprawdę mam ochotę, jak popatrzę, jak powącham. Jednak myślę, że nadal jesteśmy w dalszym ciągu społeczni jako ludzie, mimo tego, że wszyscy nam usiłują wmawiać, że od czasu pandemii to już zasadniczo można siedzieć w domu i z niego nie wychodzić. Wydaje mi się, że jednak mamy taką potrzebę, no na pewno moje pokolenie, ale też obserwując ludzi młodych też jest ten pewien moment, kiedy już siedzenie w 4 ścianach i kontaktowanie się ze światem za pomocą komputera trochę nie wystarcza. Co jakiś czas pojawia się temat handlu w niedzielę. Wydaje się, że w tej chwili jest niewielka szansa, żeby ten handel powrócił, ale może ty jesteś większą optymistką. Ja jestem wielką zwolenniczką handlu w niedzielę. Ja uważam, że po prostu trzeba dawać ludziom możliwość spędzania czasu w taki sposób, w jaki chcą i jaki lubią. Nikt nikogo nie zmusza do chodzenia do centrów handlowych w niedzielę, jak ktoś wtedy preferuje robienie innych rzeczy. Natomiast jednak prawda jest taka, że jesteśmy naprawdę bardzo zabiegani i że ten weekend jest tym czasem, kiedy możemy zrobić jakieś rzeczy dla siebie i centra handlowe to nie są tylko te jaskinie konsumpcji, tylko naprawdę oferują też szeroki wachlarz innych możliwości, czy sport, czy wellness, czy zdrowie, czy rozrywka. W wielu centrach handlowych organizujemy mnóstwo różnych imprez mających charakter integracyjny, czy to są imprezy związane ze zwierzętami, czy imprezy sportowe. Jeżeli chodzi o nastroje, to rzeczywiście niestety z przykrością muszę stwierdzić, że na razie nic na to nie wskazuje, że prędko te niedziele handlowe, by one zostały przywrócone, ale naprawdę wystarczy spojrzeć na to, jakie wielkie jest zainteresowanie tymi nielicznymi niedzielami handlowymi, które dalej w kalendarzu mamy. Naprawdę ludzie tłumnie przychodzą wtedy do centrów handlowych. Narracja, która była kiedyś, że to jest zmuszanie ludzi do pracy w niedzielę, absolutnie można tak ustawić grafiki i wiemy to doskonale od naszych najemców, że w niedzielę pracują te osoby, które w niedzielę pracować chcą. W niedzielę też są inne wynagrodzenia. Ponadto brak niedziel powoduje, że soboty są bardzo trudne. Również dla pracowników. Sklepy są oblegane, szczególnie w te soboty przed czy to Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, czy jakimiś innymi dniami wolnymi od pracy. W bardzo wielu krajach handel w niedzielę jest dopuszczony i nic złego nikomu się od tego nie dzieje. Także naprawdę liczę na to, że te niedziele jeszcze kiedyś do nas wrócą. Jeśli się okaże, że w ciągu najbliższych lat nie będziecie musieli przeorganizować pracy w związku właśnie z niedzielami handlowymi, to jakie inne plany ma EPP na najbliższe miesiące? Pracujemy z tym, co mamy, czyli mamy duży bardzo portfel centrów handlowych, zróżnicowany zarówno geograficznie, jak i zróżnicowany, jeżeli chodzi o obiekty, bo mamy i obiekty takie jak Galeria Młociny, czyli bardzo, bardzo nowoczesne, właśnie dokładnie spełniające te wszystkie funkcje, o których mówiłam wcześniej, ale mamy też obiekty mniejsze, prostsze, z bardziej, powiedzmy, ofertą dnia codziennego. To, na co zwracamy uwagę, to jest właśnie praca nad tą powierzchnią, którą mamy. Znowu doskonałym przykładem będzie King Cross Marcelin, o którym już wcześniej mówiłam. W tym centrum mieliśmy bardzo
bardzo duży sklep MediaMarkt z elektroniką, który podzieliliśmy na 3 powierzchnie. Został bardzo atrakcyjny sklep MediaMarkt o takiej powierzchni, która teraz jest kompatybilna z potrzebami tej marki. I oprócz tego, z tego dużego sklepu wykroiliśmy Grawitację. To jest operator rozrywkowy, funkcjonuje już od bardzo, bardzo wielu miesięcy i świetnie się sprawdza. Dodała funkcję, której wcześniej w King Cross Marcelin nie było, a obecnie jesteśmy na etapie już finiszowania fabryki formy, czyli fitnessu, który się niebawem będzie otwierał. To jest jakby jeden kierunek. Drugi kierunek jest oczywiście wprowadzanie nowych marek, które wchodzą na polski rynek. Też staramy się w ten sposób naszą ofertę uatrakcyjniać. Po trzecie, staramy się pracować nad dodatkowymi źródłami dochodów. Mamy różnego rodzaju reklamy. Wykorzystujemy też powierzchnię na przykład na bardzo dużych parkingach, które przed niektórymi obiektami mamy, czyli wprowadzanie obiektów typu drive-thru, czy kontenerów dla różnego rodzaju najemców, czy maini. Jest tego całe mnóstwo. Też pracujemy nad obiektami, jeżeli chodzi o modernizację, zwiększanie efektywności energetycznej. Też pracujemy nad odnawialnymi źródłami energii, które oczywiście pomagają środowisku, ale też mają wpływ na obniżenie kosztów. Rozmawiamy pod koniec lipca, więc na koniec kanoniczne pytanie. Gdzie zamierzasz spędzać urlop, a może już spędziłaś? Byłam na wakacjach z przyjaciółmi, takiej formule naprawdę relaksu, dużego domu, dużo ludzi na Majorce, a teraz przedłużam sobie lato wyjazdami weekendowymi. Byłam w Kopenhadze, teraz się wspieram na Bornholm, no i później jeszcze do ulubionej Lizbony, także sporo planów takich już krótszych. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościem podcastu Estate FM była Agata Sekuła, członkini zarządu EPP. Dziękuję bardzo.